Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co to jest piston slap, jak go weryfikować, czym się objawia oraz dlaczego takie zjawisko się dzieje w silnikach. Także zapraszam. Przyjmijmy, iż to jest nasz silnik od środka. Poruszający się tłok w górę oraz w dół wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, ale nasz korbowód, obracając się, wykonuje ruchy w boki. I to właśnie sprawia, iż ten tłok się tak chwieje i wybija nam ścianki. I najważniejszą rzeczą jest pasowanie płaszcza tłoku z tuleją cylindryczną bądź też cylindrem. Tutaj mamy cylinder aluminiowy z tuleją i między tymi wymiarami, czyli wymiarem tłoka, który mierzy się mikrometrem, a wymiarem tulei cylindra, którą mierzy się średnicówką, uzyskujemy pożądany luz. I tłoki również dzielą się na selekcję A, B, C i tak dalej. I właśnie ten luz musi być odpowiedni, żeby po pierwsze tłok podczas nagrzewania zwiększa swoją objętość i żeby się nie zatarł w cylindrze, żeby miał ten luz, gdy będzie nagrzany. I bardzo często piston slap jest to właśnie nadmierny ten luz wskutek zużycia tulei cylindrycznej, czyli cylindra, wskutek zużycia płaszcza. Tutaj nie mam teraz światła, bo światło mi padło niestety, kabelek będę musiał lutować, ale tutaj widać, kurczę, nie będziecie tego tak widzieć, ale widać, że jest lekko zużyty już ten tłok i tutaj pracował w tych płaszczyznach. W tym miejscu to doskonale widać, tutaj to miejsce jest taka jakby plamka i tutaj ten tłok już nam się obijał o ścianki cylindra. Gdy jeździcie na niższych obrotach, niskich partiach obrotów, bo warto o tym powiedzieć, to zjawisko się nasila, ponieważ te bujania tłoka są większe. A gdy silnik pracuje z normalną prędkością obrotową, czyli 2500, 3000 i powyżej tego, nie występuje to zjawisko tak mocno. Również przez za duże pasowanie, czyli za duży luz między tuleją cylindryczną a tłokiem, taki piston slap będzie się pojawiać. I bardzo często to się pojawia, gdy wkładacie nowy tłok do starego cylindra, nie pomiarując płaszcza tłoka, nie pomiarując średnicówką całego cylindra, w minimum 6 punktach, bo powinno się średnicówką mierzyć u góry, w środku oraz na dole, tam gdzie ten tłok dochodzi na dół. U góry przeważnie zawsze będzie największe zużycie, ponieważ tutaj jest największa temperatura i na dole będzie mniejsze, na samym dole znów najmniejsze. Ale gdy występuje piston slap, to przeważnie jest od środka do końca ta tuleja wybita i widać takie ślady, jak widzicie tutaj na zdjęciach, przez płaszcz tłoka. I warto wspomnieć, iż gdy kupujecie sobie tłok, na przykład do 139 FMB, 39 mm, to on nie ma 39 mm. On będzie miał 38 mm, przecinek, no ja wiem, 955, 985 i ważne jest, żeby sobie mierzyć ten luz. Ten luz jest podany w serwisówce, owszem. Nikt nie będzie w chińskim silniku mierzyć tego luzu, gdzie nowy zestaw cylindra z tłokiem kosztuje 80 zł. No, bez sensu jest używanie narzędzi, które kosztują ponad 500 zł, żeby to wymiarować. Gdy dajecie do używanej tulei nowy tłok, to miejcie to na uwadze, iż ta tuleja już nie będzie równa, będzie jajowata. I czym piston slap się objawia? Gdy silnik chodzi sobie na wolnych obrotach, jest takie stukanie jakby diesel. Słychać taki klekot i wtedy musimy zdemontować cylinder z tłokiem, spomiarować tłok, spomiarować tuleję w cylindrze i mamy pełen obraz, jakie jest pasowanie, jaki jest stopień zużycia tulei. Sprawdzamy to w serwisówce, jaki powinien być luz, a jaki mamy. I również w ekstremalnych sytuacjach piston slapu, gdzie naprawdę to zużycie jest duże, płaszcz tłoka może Wam po prostu pęknąć. I wtedy remont silnika macie gwarantowany. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeśli podobał Wam się odcinek standardowo, łapka w górę, udostępnijcie i dajcie komentarz. Także na razie.